Doczekaliśmy bardzo ważnego elementu jednego z większych naszych projektów inwestycyjnych. Dzisiaj odbyło się przeholowanie doku Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni Wojennej z jego dotychczasowego miejsca. Było to konieczne dlatego, że miejsce, w którym do tej pory stał dok, będzie przeznaczone na rozbudowę tak zwanej obrotnicy. Jest to element dużego projektu, który polega na pogłębianiu i udostępnianiu infrastruktury portu gdyńskiego dla największych statków, które mogą wchodzić na Bałtyk, tak zwanych Baltimaxów. Pierwszym etapem, który rozpoczął się około godziny 7 rano w dniu dzisiejszym, było odsumowanie, odczepienie doku pływającego od DALP. Następnie w asyście 2 holowników, 2 pchaczy, jednostka wyszła na obrotnicę numer 2, następnie przez kanał portowy doszła do docelowego miejsca. W całą operację zaangażowane były, tak jak wspomniałem, 2 holowniki firmy Fairplay, 2 pchacze z żeglugi szczecińskiej, a także zespół pilotów ze stacji pilotowej Unipil Portu Gdynia, a także pracownicy generalnego wykonawcy firmy NDI oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest użytkownikiem tego doku. Operacja taka wykonywana była po raz pierwszy. Przygotowaliśmy do niej od długiego czasu, opracowana była instrukcja przeholunku zatwierdzona przez użytkownika, przez odpowiednie służby. Czy ona była trudna? Z perspektywy czasu nie. Czy uważaliśmy wcześniej, że będzie trudna? Oczywiście, że tak, gdyż była wykonywana po raz pierwszy. Element, od którego zaczęliśmy, czyli odczepienie doku od istniejących DALP, w tej chwili zakończyła się poprzez zacumowanie tego doku do nowych DALP. Była to newralgiczny moment, najbardziej wyczekiwany przez nas wszystkich, czy te dwoje uszu, które znajdują się na konstrukcji doku, zejdą się 1 do 1 z wykonanymi przez nas i przez generalnego wykonawcę dalbami. Wszystko udało się w 100%. To nie jest jeszcze koniec tego projektu. Przed nami jest skrócenie Pirsu II, czyli miejsca, w którym w tym momencie był zacumowany dok, oraz wykonanie robót czerpalnych bezpośrednio pod wnęką dokową. W momencie rozpoczęcia przeholunku pojawiła się już firma wyburzeniowa, która zapewne od dnia jutrzejszego wejdzie na roboty. Cała inwestycja zakończy się w momencie, kiedy dokonamy skrócenia, wykonamy roboty czerpalne i uzyskamy obrotnicę o średnicy 480 metrów i głębokości -16 metrów.